Webinary High Time poświęcamy strategiom biznesowym na obecną teraźniejszość pełną wyzwań, ale przede wszystkim na nadchodzącą przyszłość. Rozmawialiśmy już o aplikacji Fiori, o Business Intelligence i o rozwiązaniach non-support. Dzisiejsze spotkanie z kolei poświęcimy konkretnemu narzędziu. O tym, jak serwisową pracę usprawnia FSM, opowiedzą Barbara Zielińska, menedżer do spraw marketingu, oraz Mariusz Lach, senior SAP Consultant. Przypominam, że w razie jakichkolwiek problemów technicznych bardzo prosimy o odświeżenie strony. Nie będzie problemu z ponownym dołączeniem do spotkania. A teraz zapraszam już na webinar i oddaję głos naszym ekspertom. Witam serdecznie, nazywam się Barbara Zielińska, odpowiadam w Hicron za marketing i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj webinar razem z Mariuszem na temat rozwiązania SAP FSM, a więc SAP Field Service Management. Być może zastanawiają się Państwo, skąd moja osoba i co mają wspólnego marketing i wizerunek marki z rozwiązaniem do zarządzania serwisem w terenie, jakim jest właśnie SAP FSM. Otóż wszystko sprowadza się do idei Customer Experience, w oparciu o którą powstało właśnie SAP FSM. Customer Experience, mówiąc bardzo ogólnie, polega po pierwsze na definiowaniu wszystkich punktów styku klienta z marką, począwszy od marketingu, przez sprzedaż, aż do obsługi posprzedażowej, w tym płatności, fakturowanie, obsługa zgłoszeń klientów, również serwis i gwarancje. A następnie właśnie w tych punktach styku z marką są identyfikowane i badane wszystkie emocje i wrażenia, jakie na kliencie wywiera dana marka. I mając właśnie taki pakiet informacji i zestawiając go z oczekiwaniami naszych klientów odnośnie usługi, którą klientowi oferujemy, jesteśmy w stanie zdefiniować pewne ryzyka dla marki i dla działalności, z których takim w sumie największym, już powiedzmy ekstremalnym ryzykiem jest odejście klienta do konkurencji. Ale może zanim sobie o tym porozmawiamy, wyjaśnijmy sobie może jak wygląda taki proces współpracy z klientem. Otóż tak właściwie to na etapie marketingu i sprzedaży to, co klient de facto kupuje, to jest pewna obietnica jakości, jakiej będzie doświadczał na kolejnych etapach współpracy z klientem, tak? I proszę wyobrazić sobie firmę, która przypuśćmy sprzedaje pewnego rodzaju urządzenia czy też maszyny oraz świadczy dla nich serwis. Z jednej strony jest to serwis związany z naprawami, tak? A z drugiej strony może to być serwis po prostu utrzymaniowy, który polega na zapewnieniu jakości realizacji usług przez daną maszynę czy urządzenie. I jak pokazuje wiele badań, bardzo często zdarza się, że na tych etapach współpracy z klientem, które są oddalone od etapu sprzedażowego i marketingowego, dochodzi do takich sytuacji, kiedy ta jakość dostarczana klientowi różni się i odbiega od jego wyobrażenia, które miał właśnie na etapie marketingu i sprzedaży. I im bardziej oddalamy się właśnie od tego procesu marketingowo-sprzedażowego, tym więcej występuje właśnie tych ryzyk niedotrzymania jakości. I jeśli chodzi o rodzaj serwisu, tak, którego ta sytuacja może dotyczyć, to może to być na przykład serwis urządzeń, na przykład w gabinetach stomatologicznych czy innych placówkach medycznych. Może to być, tak jak to występuje na przykład u jednego z naszych klientów, może to być serwis ekspresów do kawy, serwis sprzętu budowlanego, sprzedawanego czy też wynajmowanego, serwis maszyn produkcyjnych, lodówek, maszyn vendingowych i innych materiałów point of sale. A więc mając właśnie taki proces, zauważamy, dzięki zastosowaniu narzędzia, które opiera się na idei Customer Experience, jesteśmy w stanie właśnie zdefiniować te ryzyka, tak, i zapobiec utracie klienta w przyszłości. A więc pytanie, czy Customer Experience jest w ogóle istotne? Jak duża skala jest tego problemu, tak? Czy ryzyka
związane z niedostosowaniem się do zasad Customer Experience powodują duże szkody i czy warto wplatać jego elementy Customer Experience w proces obsługi klienta? Ja mówię, że tak, ale chciałabym przytoczyć tutaj wyniki badań i analiz przeprowadzonych przez znane międzynarodowe firmy, takie jak Microsoft, jak Gartner, American Express i Harvard Business School. I jak podaje Microsoft na przykład, ponad połowa klientów ma z roku na rok coraz wyższe oczekiwania odnośnie poziomu obsługi klienta. Z kolei Gartner mówi o tym, że z racji nasycenia rynku blisko 90% firm będzie konkurowało właśnie poziomem obsługi klienta, tak? I bardzo dobrze korespondują z tym wywodem badania American Express, która to podaje, że 70% klientów wybiera te firmy, które oferują właśnie wyższy standard obsługi klienta. Jest to również związane z jednej strony właśnie z nasyceniem rynku, a z drugiej strony z tym, że produkty oferowane przez konkurencyjne firmy bardzo często różnią się po prostu niuansami. I w momencie, gdy na to wszystko nałożymy sobie badania Harvard Business School, to pokazuje nam się właśnie idealny, może nie idealny, ale myślę, że najbardziej trafiający, tak, trafiająca teza mówiąca właśnie o tym, że ten customer experience jest istotny. A właśnie wyniki badań przeprowadzonych przez Harvard Business School mówią o tym, że zwiększenie współczynnika retencji, a więc zatrzymania klienta o 5%, może spowodować wzrost przychodów firmy od 25 nawet do 90% w skali roku, w zależności od segmentu, od branży. Ale wróćmy może do naszego procesu serwisowego i do ryzyk, które definiujemy na etapie obsługi serwisowej klienta. Mariusz, rozmawiasz z wieloma firmami świadczącymi usługi serwisowe i czy mógłbyś wskazać kilka takich podstawowych, uniwersalnych ryzyk, jakie występują na etapie obsługi serwisowej klienta? Tak, Basiu, na wstępie też witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. I wracając do Twojego pytania o ryzyka. Kiedy rozmawiamy z klientami o tym, jak prowadzi się biznes serwisowy, a w szczególności serwis specyficzny, który dotyczy serwisu w terenie, to pojawiają się najczęściej 3 takie kluczowe ryzyka, które dzisiaj będziemy mogli sobie omówić. Pierwsze ryzyko to ryzyko niskiej efektywności, następnie jest to ryzyko niskiej jakości i pochodna tych 2 ryzyk to ryzyko niskiej marżowości, niskiej marży. Czym jest ryzyko niskiej efektywności? W zasadzie to ryzyko występuje już na samym początku procesu serwisowego, od momentu rejestracji zlecenia, od momentu rejestracji awarii. Powiedziałbym nawet, że występuje w momencie, kiedy tego procesu serwisowego nie ma go odpowiednio poukładanego w organizacji, która dostarcza serwis swoim klientom końcowym. Nie wiadomo, kto odpowiedzialny jest za rejestrację zgłoszenia, kto opiekuje się tym zleceniem, kto opiekuje się awarią i kontaktem z klientem od początku do końca. Nie ma pełnego przepływu informacji między klientem a osobą, która taką awarię czy zgłoszenie o awarii przyjmuje i dalej w głąb organizacji. A jest to efektem także tego, że klienci często pracują i opierają swoje biznesy na rozproszonych narzędziach, które czasy swojej świetności mają już za sobą. Są to często Excele, są to często aplikacje napisane wewnątrz danej firmy, danej organizacji, które nie są powiązane ze sobą i brak właśnie takiej spójności, brak wspólnej bazy danych powoduje to, że ten proces od początku do końca przebiega mało sprawnie i zajmuje o wiele więcej czasu niż powinien zajmować. Następnie ryzyko niskiej jakości. Tu można powiedzieć, że jedno wynika z drugiego. Niska jakość to w rozumieniu tego klienta końcowego, a także klientów, którzy dostarczają
i usługi serwisowe naprawiają te narzędzia, te urządzenia. Niska jakość to terminowość, a w zasadzie brak tej terminowości, to przekroczone SLA, zostawione gdzieś na boku naprawy, które czekają na realizację. Z punktu widzenia klienta jest to brak komunikacji, brak informacji zwrotnej, kiedy dana naprawa zostanie zrealizowana. To także słaby przepływ informacji, o którym już mówiłem w efektywności. Technik jadący na naprawę, nie mający do końca świadomości, o jakiej usterce jest mowa, na skutek czego nie posiadający odpowiednich narzędzi, bądź też odpowiednich umiejętności. To wszystko wpływa na powtarzające się wizyty, na brak usunięcia usterki możliwie najszybciej, jak tylko jest to możliwe, no i właśnie na tą niską jakość prezentowaną ze strony serwisu przed klientem końcowym. No i jeszcze niska marża. Niska marża, czyli opłacalność biznesu serwisowego. Przejawia się w braku kontroli kosztów. Tych kosztów ukrytych, o których często właściciele firm serwisowych wiedzą, o których mają świadomość, ale nie potrafią do końca ich zidentyfikować, nie potrafią przeciwdziałać. Niska marża wynika wprost z tego, że dana naprawa jest powtarzalna, że generowane są kolejne koszty związane z podróżą technika, z paliwem, z czasem, z wykorzystanymi narzędziami. Niska marża wynika także z tego, jak opłacalny jest kontrakt, który występuje między właśnie firmą dostarczającą serwis, a klientem, który nabył narzędzia i oczekuje odpowiedniej obsługi w przypadku występujących awarii. Wszystkie te trzy ryzyka występują na całej rozciągłości procesu serwisowego, właśnie w mniejszym bądź większym stopniu. Basiu, mikrofon. Tak. Myślę, że będzie lepiej. Tak, myślę, że zdecydowanie będzie lepiej. Tak, Mariusz, dziękuję. Powiedziałeś o trzech, wydaje mi się, że bardzo ważnych ryzykach. Po pierwsze, ryzyku niskiej efektywności, niskiej jakości oraz ryzyku niskiej marży, ale skupmy się może na początek na tym pierwszym ryzyku, a więc na niskiej efektywności. I dla mnie niska efektywność, tak właśnie dokładnie tak jak powiedziałeś, jest pochodną po prostu słabo ułożonego procesu obsługi klienta, o którym mówiłam właśnie w kontekście Customer Experience. I dla mnie właśnie istotną zaletą SAP Field Service Management jest to, że to narzędzie pozwala wymodelować proces obsługi klienta na nowo, tak? Podchodząc do projektu wdrożenia SAP FSM, nie tyle informatyzujemy proces obsługi klienta, który w firmie istnieje, być może z błędami, być może nie, ale pozwala właśnie zgodnie z ideą Customer Experience pochylić się nad tymi ryzykami, nazwać je, poszukać ich, zastanowić się, jaką obietnicę składamy klientowi na etapie marketingu i sprzedaży i wtedy na nowo ułożyć ten proces w taki sposób, aby po pierwsze był dopasowany do oczekiwań klienta, po drugie, żeby był dostosowany do biznesu, dostosowany do organizacji i osób w niej pracujących, był zrozumiały i możliwy do wdrożenia w życie przez wszystkie osoby związane z obsługą klienta, zwłaszcza właśnie na tym etapie serwisowego kontaktu z klientem. Ale jakbyś mógł pokazać, jak to dokładnie wygląda w systemie i jak SAP FSM pozwala zminimalizować ryzyko związane z niską efektywnością samego procesu? Tak, jeśli chodzi o niską efektywność, to tak jak powiedziałem, to ryzyko może występować już na samym początku procesu serwisowego, a mianowicie na etapie zgłoszenia takiej awarii. I tak jak wszyscy dobrze znamy ten klasyczny model, klasyczny scenariusz zgłoszenia usterki, gdzie to klient dzwoni,
na dedykowaną infolinię, bądź pisze na odpowiedni adres e-mail, zgłasza taką usterkę, podając numer urządzenia, opisując, co się dzieje, może dołączając jakieś zdjęcia. O tyle SAP FSM wychodzi o krok, a nawet myślę 2 kroki dalej w przypadku rejestracji zgłoszeń. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że klient wcale nie musi dzwonić. Ale wystarczy, że zeskanuje kod QR, który znajduje się na boku urządzenia, które właśnie uległo awarii. Po przekierowaniu do odpowiedniej strony internetowej i przekazaniu kilku podstawowych informacji o tym, co to jest za awaria, dodaniu krótkiego, zwięzłego opisu, może dodaniu kilku zdjęć, które mówią o tym, co się dzieje, w odpowiedzi może otrzymać 3 albo 2 propozycje tego, kiedy ten technik może pojawić się na miejscu i kiedy ta usterka może być usunięta. Te daty czy te propozycje nie wynikają tak naprawdę z tego, co zostało określone albo kiedy klient chce. W tle FSM działa z sztuczną inteligencją, która zbierając te wszystkie informacje o tym właśnie, jakie to jest urządzenie, które zostało zidentyfikowane, o tym, z jaką usterką mamy do czynienia, jakie umiejętności technika są wymagane i jaka jest dostępność danych techników, te wszystkie elementy zsumowane w jedno pozwalają dać temu klientowi opcję, kiedy technik może pojawić się na miejscu, kiedy jego usterka może być usunięta. Co więcej, na dedykowanym portalu taki klient może obserwować od początku do końca, na jakim etapie występuje jego zgłoszenie. Czy jest ono już zarejestrowane, czy jest ono przydzielone, czy ten technik jest w drodze. Ale pójdźmy jeszcze o krok dalej. Dzięki internetowi rzeczy, IoT, urządzenia same mogą rejestrować takie awarie. W przypadku wystąpienia usterki urządzenie wysyła odpowiedni komunikat do FSM-a i tam takie zlecenie awarii jest rejestrowane. To, ile informacji będzie przekazane, wynika tylko i wyłącznie z możliwości tego urządzenia. No i jeszcze zostaje ten trzeci klasyczny scenariusz, gdzie klient dzwoni i przedstawia problem koordynatorowi. Następuje pewna weryfikacja, pytanie o to, jakie to jest urządzenie, czy się zgadza, czy jest lokalizacja podana w danych podstawowych, jest właśnie tą, gdzie technik powinien się udać. No i po zebraniu tych podstawowych informacji następuje etap planowania i wybór odpowiedniego technika. Ale to nie wszystko, bo kiedy mamy już zarejestrowane zlecenie, które spływa różnymi kanałami, jak widzimy, nasi klienci coraz częściej mówią o pojawiającym się problemie braku techników. Aby serwis mógł być wykonany szybko i sprawnie, potrzebni są do tego ludzie. I często bywa tak, że na danym obszarze technik albo jest tak obłożony, że ten termin naprawy odsuwa się daleko w czasie, albo po prostu go nie ma i ten czas dojazdu będzie zbyt długi. I w tym momencie firmy, które świadczą usługi serwisowe, zaczynają posiłkować się podwykonawcami. FSM wychodzi temu naprzeciw. Dając narzędzie w postaci FSM Crowd, mówi się o tym, że dokonywana jest pewna uberyzacja w obszarze serwisu. To znaczy podwykonawcy, którzy chcą realizować takie zlecenia, dostają narzędzie, dostają dedykowaną platformę, z której mogą korzystać, no i tam w kolejce niejako pojawiają się takie zlecenia i na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, takie zlecenie może być przez podwykonawcę wzięte i dalej procesowane i dalej ta usterka może być właśnie przez takich serwisantów zewnętrznych
naprawione. Co to daje? Z jednej strony firmy, które dostarczają serwisantów zewnętrznych, nie muszą martwić się o narzędzia, nie muszą martwić się o platformę, nie muszą martwić się o komunikację z tym głównym dostawcą serwisu, a z drugiej strony firma, która świadczy usługi serwisowe, nie martwi się o jakość, ponieważ ma narzędzie spójne z tym, z czego sama korzysta i stale monitoruje poziom wykonywanych usług. Tak, mi się w ogóle wydaje, że jakość w kontekście SAP FSM w ogóle możemy rozumieć dwojako, tak? Z jednej strony z punktu widzenia samego klienta ostatecznego, a więc tej osoby, która zgłasza zlecenie serwisowe, tak? I tutaj ta jakość jest definiowana przez profesjonalizm podejścia, w ogóle kompetencje, umiejętności miękkie, doświadczenie osoby, która jest przydzielona do danego serwisu. Tak? Klient postrzega też tą jakość przez pryzmat terminowości i kompletności realizacji usług. Czy ona jest zrealizowana całkowicie, tak? Czy jest zrealizowana należycie? Czy technik musi przyjechać jeszcze raz, tak? Czy dopytuje o informacje, które wcześniej na etapie zgłaszania danej usterki były już komunikowane, powiedzmy, nie wiem, 2 osobom w 2 różnych środkach przekazu, bo tak się również zdaje, więc zdarza. Więc to jest ten jeden aspekt jakości, ale poza tym tą jakość w kontekście SAP FSM można też rozumieć tak jakby z drugiej strony, tak? Ta jakość ma duże znaczenie również dla samego technika, który obsługuje firmę i który obsługuje danego klienta i świadczy daną usługę serwisową. I tutaj dla takiego technika, aby ta usługa mogła zostać wykonana należycie, bardzo ważna jest jakość komunikacji, zrozumienie problemu, dostęp do informacji, które wcześniej przekazywane były przez tego klienta, który doświadcza usterki, tak? Również dostęp do odpowiednich części, odpowiednich narzędzi, tak? Które są właśnie związane też z informacjami na temat tej usterki. I tutaj, będąc wyposażonym w taką aplikację SAP FSM, mamy po pierwsze dobrą komunikację, mamy wymianę informacji między obiema, nawet 3 stronami, jak dołączymy do tego jeszcze koordynatora. Mamy w aplikacji dla technika kroki postępowania w przypadku awarii, tak, a nawet przewodnik po danym urządzeniu, dostęp do historii napraw, dostęp do historii danego klienta, danych urządzenia i tak dalej, a dla klienta zgłaszającego awarię mamy dostęp do informacji, na jakim etapie znajduje się serwis danego urządzenia. I to wszystko w powiązaniu ze sobą, myślę, że wpływa właśnie, efektywność, myślę, że ma ogromny wpływ tutaj właśnie na jakość, bo w momencie, kiedy mamy dobrze ułożony proces i jesteśmy do tego wyposażeni w dobrą aplikację, to wszystko daje nam duży efekt wow. Tutaj wydaje mi się, że warto wspomnieć również o tym, że ta aplikacja, o której mówimy, jest zaprojektowana zgodnie z zasadami user experience, więc jest nie tylko pomocna, ale jest łatwa w użytkowaniu, tak, dla wszystkich stron. Ale może kończąc wątek jakości, przejdźmy do trzeciego ryzyka, które wymieniłeś, do ryzyka związanego bezpośrednio z finansami, a więc z niską marżowością. Więc jakbyś mógł powiedzieć o tym, w jaki sposób SAP FSM pozwala minimalizować ryzyko niskiej marży i zabezpieczać finanse firm? Myślę, że zanim opowiem trochę o marżowości, chciałbym odnieść się, Basiu, do tego, o czym Ty zaczęłaś mówić, właśnie o tej jakości, o wysokiej jakości, którą klienci końcowi oczekują i tą jakość, wysoka jakość powinna być dostarczana przez dostawców serwisu. I tu trzeba jasno powiedzieć, tak właśnie dzisiaj pojmowana jest jakość. Nie tylko w kontekście przyjechania serwisanta na miejsce, usunięcia usterki i udania się do kolejnej lokalizacji, ale to jest już coś więcej, to jest znacznie więcej.
Jakość dzisiaj określają czy oceniają klienci końcowi. I aby ta jakość właśnie została utrzymana, to tak jak powiedziałaś, element komunikacji jest niesamowicie ważny. Informowanie tego klienta o tym, że jego zlecenie zostało przyjęte, że zostało zaplanowane, że technik dzisiaj przyjedzie na miejsce i naprawi tą usterkę, a co więcej, podanie orientacyjnego czasu, kiedy ten technik pojawi się na miejscu. Taka komunikacja, czy to w formie SMS-a, czy maila, pozwala temu końcowemu klientowi przygotować się na to, aby dana osoba na miejscu była, aby właśnie tego technika też wsparła, choćby przez udostępnienie tego sprzętu, aby ta awaria mogła być usunięta. I myślę, że jeszcze odnosząc się do tego, o czym powiedziałaś, myślę, że technik niejako jest dzisiaj ambasadorem marki na miejscu, ambasadorem marki w terenie, w oczach klienta. To już nie jest tylko osoba, która, tak jak powiedziałam, ma przyjechać, naprawić i jechać dalej, ale jest to osoba, która ma dać klientowi poczucie pierwsze bezpieczeństwa, bo często ta zepsuta maszyna powoduje, że awaria ma realny wpływ na biznes tego klienta końcowego, a po drugie to poczucie partnerstwa, osoby, która jest w stanie przez wypracowanie tej relacji z klientem odpowiednio doradzić, jakie jeszcze usługi mogą być proponowane, co jeszcze można zrobić. Powiem więcej, technik podczas wizyty na miejscu może edukować tego klienta przez takie najprostsze kroki, jak powiedzenie, czego warto unikać, co warto robić okresowo z daną maszyną, jak samemu wykonać kilka prostych czynności, aby właśnie do tych cyklicznych awarii, albo w ogóle, żeby do awarii dochodziło tylko, kiedy to już naprawdę wynika z zepsucia się tej maszyny, ale nie wprost z użytkowania tego przez użytkowników, ale właśnie wynikającego z użycia na przykład części eksploatacyjnych. To wszystko może dzisiaj i powinien dzisiaj robić technik podczas kontaktu z klientem. To wszystko może robić właśnie, kiedy nie skupia się na innych rzeczach. I tutaj, tak jak powiedziałaś, do gry wchodzi aplikacja mobilna, którą FSM dostarcza. Aplikacja w pełni natywna, aplikacja dostępna na platformach mobilnych, która jest prosta i łatwa w obsłudze, która nie absorbuje czasu i nie powoduje takiego efektu frustracji ze strony technika i zniechęcenia do użytkowania tego narzędzia. Jest ona narzędziem, jest dodatkiem podczas tej pracy, kiedy ten technik na miejscu się znajduje. Myślę, że właśnie te wszystkie elementy, o których wspomniałaś, do których tutaj też nawiązałem, one właśnie zagrają i spowodują taki efekt wow ze strony klienta. Takie, że coś faktycznie dzieje się więcej. I tak sobie myślę, że jeszcze kiedy mówimy o na przykład maszynach do kawy, o których wspomniałeś na początku, to dobrym porównaniem jest to, że kiedyś po prostu kawa na stacji była, a dzisiaj ta kawa nie tylko jest, ale też musi być dobra. Aby była dobra, to ten technik musi mieć przestrzeń i czas na to, aby właśnie tego typu rzeczy dopilnować i dać tą najwyższą jakość klientowi podczas swojej wizyty. Jeśli mogłabym Ci przerwać na chwilę, bo powiedziałeś jedną taką według mnie bardzo ważną rzecz też w kontekście jakości, a mianowicie to, że właśnie ten technik wyposażony w odpowiednią aplikację, mając informację, taką, że tak powiem, ściągawkę na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z klientem, co mu zaproponować, co przy okazji sprawdzić i tak dalej, staje się nie tylko technikiem, ale też właśnie partnerem, tak, zaufanym partnerem i doradcą. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze spina się z tym, co powiedziałam na początku w kontekście customer experience i oczekiwań jakości, bo to są takie elementy, tak, doradztwo, partnerstwo, które bardzo często akcentuje się właśnie na etapie marketingu i sprzedaży,
tak, a w tych kolejnych etapach jest to bardzo często pomijane i to pominięcie tych elementów wynika nie tyle z braku, z jakichś, nie wiem, złych zamiarów, tak, czy z pewnych zaniedbań, ale wynika bardzo często z tego, że po prostu nie jest to gdzieś tam na liście priorytetów osób, które gdzieś tam tym serwisem się zajmują, ale mając na wyposażeniu aplikację, która podpowiada i wręcz narzuca pewne elementy do wykonania, myślę, że całość procesu obsługi klienta od marketingu przez sprzedaż, tak, aż do obsługi posprzedażowej gwarancyjnej, tak, nabiera jednego wymiaru po prostu wysokiej jakości. Także chciałam po prostu dodatkowo skomentować, dodając parę informacji na temat spójności tego, co powiedziałeś właśnie z tym trendem Customer Experience, o którym wspominałam. Tak. I mając to wszystko, możemy teraz zacząć mówić o tym, czym jest marżowość. Marżowość w serwisie, czy ryzyko niskiej marżowości. Powiedziałem wcześniej o tym ekspresie do kawy, który jest na stacji benzynowej. Kiedy taki ekspres się zepsuje, to jest to tak zwany killer marżowości dla stacji, właśnie dla stacji benzynowej. Właśnie tam występuje największa marża. Nie ze sprzedaży paliwa, ale ze produktów spożywczych, napojów i właśnie w tym kawy. Czas to pieniądz dla kogoś, kto taką stację benzynową ma i najwyższym priorytetem jest naprawienie takiego ekspresu w jak najkrótszym czasie. I właśnie tam jest marża. A gdzie jest marża po stronie serwisu? No właśnie tego typu pytania zadają sobie właściciele firm, które te usługi serwisowe dostarczają. Ta świadomość jest, wiadomo, gdzie ta marża się znajduje. Ale kiedy zaczynamy wchodzić w szczegóły, no to tutaj wcale nie jest to takie oczywiste. Dzięki temu, że FSM dostarcza nam różnego rodzaju narzędzia, czy to portal dla klienta, czy narzędzia dla koordynatorów, czy to narzędzia dla serwisów zewnętrznych i aplikacje mobilne dla techników. Dzięki temu mamy dostęp do informacji. Te wszystkie informacje spływają do jednego systemu, do centralnego narzędzia. Aby móc wykorzystać to w odpowiedni sposób, FSM integruje się też z modułem kontrolingowo-finansowym w S/4HANA. I tutaj zaczynamy mówić właśnie o tym, jak badać marżowość. Mamy tam dedykowany raport, którym taką marżowość możemy monitorować. I to w różnego rodzaju, na różnym poziomie. Czy to na poziomie danego klienta, czy na poziomie kontraktu, czy to na poziomie grupy produktów bądź danej lokalizacji, a także na poziomie jednego pojedynczego narzędzia. I dlaczego o tym mówię? Często nasi klienci mówią wprost o tym, jak dużo czasu zajmuje im zbieranie informacji, analizowanie, wyliczanie tego, jaka jest marżowość w danych, na przykład w danych lokalizacjach, kiedy przygotowują się do rozmów, renegocjacji bądź negocjacji kontraktów, bądź do nowych kontraktów. To wszystko zabiera czas. Dzięki temu, że FSM ma tego typu narzędzia, które w rzeczywistym czasie monitorują poziomy marż na bardzo niskim poziomie, na pytanie typu, ile mogę dać rabatu, ile możemy opuścić cenę na danym kontrakcie dla danych usług danego klienta, na takie pytania można sobie odpowiedzieć bardzo szybko, korzystając z tego, co dają narzędzia analityczne. Ale to jeszcze nie wszystko. Kolejnym punktem, jeśli chodzi o marżowość, są ukryte koszty. Tak jak wcześniej wspomniałem, ukryte koszty występują w serwisie i właściciele o tym wiedzą, ale często nie wiedzą, jakie są źródła ich pochodzenia. Dzięki temu, że mamy te wszystkie narzędzia, o których wspomniałem, wszystkie dane zbierane są cały czas z całego procesu serwisowego przez różne osoby, które są w ten proces zaangażowane. Czy to klienci, czy to technicy, czy to koordynatorzy. Wszystkie te informacje
są zebrane i wszystkie tego typu koszty są odzwierciedlone w module kontrolingowym. I tam możemy zacząć analizować tego typu rzeczy. Zacząć odpowiadać na pytanie, dlaczego na danej naprawie występują tak duże koszty związane z czasem, dlaczego te naprawy są powtarzalne, dlaczego brakowało dla danej naprawy odpowiednich części itd. Te wszystkie koszty, które są i występują w procesie serwisowym, nie zawsze były czy są odzwierciedlane. Z wykorzystaniem tych narzędzi te informacje są gromadzone w jednym miejscu i mogą być analizowane. Dzięki temu osoby, które podejmują strategiczne decyzje, właściciele firm serwisowych, mogą sobie śmiało odpowiedzieć na pytanie, jaką marżowością charakteryzuje się przez nas prowadzony serwis, nie tylko na poziomie tym ogólnym, najwyższym danej firmy, ale także tym najniższym. Ile mamy marży z każdego pojedynczego urządzenia, które sprzedajemy, bądź też właśnie serwisujemy. Tak, tutaj wydaje mi się, że taką dla mnie najważniejszą dla klientów informacją jest to, że rozwiązanie SAP FSM to nie służy tylko i wyłącznie obsłudze samego procesu serwisowego, ale też jest podstawą właśnie do podejmowania tych decyzji biznesowych, tak? Bo daje właśnie możliwość, znaczy dla firmy oczywiście daje możliwość oceny marżowości, tak? Więc firma wie, ile na tym serwisie zarabia, ale tutaj też możemy się właśnie pojawić dla tego klienta jako partner i doradca, mówiąc mu, że on po prostu tym serwisem przepłaca, że bardziej będzie opłacało mu się wymienić maszynę na inny model, z tego względu, że ona jest już wyeksploatowana, po prostu uszkodzona i te koszty serwisu po prostu przekraczają w jakimś tam okresie czasu zakup nowej maszyny. Także fajnie, że ten element analityki również w to rozwiązanie jest zbudowany. Ale zmierzając już tak właśnie do końca, to co sobie powiedzieliśmy, tak? Te 3 uniwersalne ryzyka. Ryzyko niskiej efektywności samego procesu serwisowego, ryzyko niskiej jakości, to ryzyko finansowe, o którym powiedziałeś, tak, i które ja dopowiedziałam już tak trochę strasząc na koniec, czyli ryzyko odejścia klienta i ryzyko niższej marży, to są ryzyka, które SAP FSM pozwala zminimalizować, tak? SAP FSM, czyli pozwala je zminimalizować, między innymi dzięki temu właśnie, że zostało one zaprojektowane i zamodelowane dzięki oparciu się właśnie o tą ideę customer experience. I to, co jest istotne jeszcze z punktu widzenia klienta i z punktu widzenia firmy, która takie rozwiązanie wybiera, to jest właśnie ten efekt wow, który jest odczuwany zarówno przez klienta końcowego, a więc firmę, czy też osobę, która zgłasza serwis, jak i techników, tak? To są te korzyści, które są związane z usprawnieniami procesu. To jest komfort pracy i jakość firmy, odbiór przez klienta, tak, i to wszystko ma oczywiście wpływ właśnie na ten wynik finansowy. I tak właśnie odnosząc się też do tego wyniku finansowego, biorąc pod uwagę obecną sytuację, w jakiej się znajdujemy, tak, zagrożenie spowodowane koronawirusem i jego implikacje dla gospodarki i firm, tak, spadkiem popytu w niektórych sektorach, wydaje mi się, że ten serwis, tak, i obsługa klienta ma jeszcze większe znaczenie i o tego klienta należy szczególnie dbać w obecnej sytuacji, bo klient po prostu jest na wagę złota. Dlatego myślę, że z pełną tutaj świadomością mogę powiedzieć, że postawienie na rozwiązania, które typu SAP FSM, które zawierają w sobie ten element customer experience, tak, i zadbanie o klienta na każdym etapie współpracy z klientem, to jest po prostu dobry wybór. I już pojawiły się pierwsze pytania na naszym czacie, także już
już odczytam pytania od naszych uczestników. Czy to rozwiązanie SAP można wdrożyć jako standalone, czy konieczny jest do tego system SAP? I jeszcze dodatkowe, pomocnicze pytanie, jak wygląda wtedy, rozwijające pytanie, i jak wygląda wtedy integracja takiego FSM-a z SAP-em? Myślę, że to Mariusz do Ciebie bardziej. Myślę, że tak. Dziękuję za to pytanie. Faktycznie podczas omawiania tych ryzyk nie wspominaliśmy, a w zasadzie ja wspomniałem tylko częściowo o tym, że SAP FSM może integrować się z systemem S/4HANA, ale wcale nie musi. Właśnie na podstawie rozmów z naszymi klientami rekomendujemy czy oferujemy 3 modele wdrożeniowe, jeśli chodzi o narzędzie SAP FSM. Pierwszy z nich to jest tak zwany model standalone, czyli implementacja i uruchomienie FSM-a bez integracji z innymi systemami. Dzięki temu mamy wszystkie te narzędzia, o których wcześniej mówiłem, i tak naprawdę obsługujemy proces serwisowy od początku, niemalże do samego końca. Czyli przyjmujemy zgłoszenie, rejestrujemy, planujemy, zarządzamy technikami i akceptujemy wszystkie wykonane przez techników prace i akceptujemy też wszystkie koszty. Drugim rozwiązaniem jest integracja z SAP S/4HANA. Oprócz tego, co mamy w punkcie pierwszym, dochodzi nam właśnie ta integracja z modułem kontrolingowo-finansowym, o której już wspomniałem przy okazji marży, a także integracja z obsługą magazynu, gdzie mamy informacje o stanach magazynowych, centralnych o stanach magazynowych, techników, o tym, jakie aktualnie części zapasowe znajdują się na składzie technika, a także jakie są wymagane do tego narzędzia. No i jest jeszcze ostatni model, integracja FSM-a z systemem nie-SAP-owym, non-SAP, gdzie jest taka możliwość i tak dopiero po rozmowach z klientem jesteśmy w stanie określić, jak duży zakres tej integracji zostanie wdrożony, czy to tylko z jakimś systemem stricte kontrolingowo-finansowym, czy też właśnie z magazynem, czy też ta integracja nastąpi w obu tych obszarach. A już doszczegóławiając, FSM zawiera wewnątrz zestaw narzędzi do integracji i to zależy od tego, czy będziemy integrować się z systemami SAP-owymi bądź nie-SAP-owymi. Z systemami nie-SAP-owymi jest to technologia API. I kolejne pytanie, co obejmuje licencja na rozwiązanie FSM? Jeśli chodzi o model licencjonowania, to na początku mówiliśmy o tym, że klienci w serwisie, czy klienci serwisu niejako mają pewną subskrypcję na wykonywanie takich usług. Są takimi subskrybentami korzystającymi co miesiąc bądź wnoszącymi pewną opłatę. I właśnie w licencjonowaniu FSM-a występuje bardzo podobny model. Klienci, którzy decydują się na to rozwiązanie, wykupują niejako licencję w ramach subskrypcji, licencje na narzędzia dostępne w pełni w chmurze, więc nie potrzebują tutaj żadnego swojego hardware'u, aby taki system utrzymać. Wystarczy tak naprawdę przeglądarka i urządzenia mobilne, na których zainstalowane zostaną aplikacje. I w ramach jednej opłaty za jednego użytkownika SAP dostarcza wszystkie wspomniane przeze mnie narzędzia
z tą różnicą, że za użytkowników w obszarze crowda, czyli dla techników zewnętrznych, ta opłata jest inna. Czy przewiduje możliwość wdrożenia funkcjonalności rozpoznawania mowy? Mocno by to pomogło technikom, którzy stale przemieszczają się w terenie i prowadzą samochód. Czy jest taka opcja? Tak, aplikacja mobilna bądź też chatbot, o którym mówiłem na początku, mogą korzystać z rozpoznawania mowy. To znaczy technik zamiast wpisywania na klawiaturze telefonu bądź tabletu, co zostało zrobione przez niego na miejscu podczas naprawy, może skorzystać z narzędzi, które są ogólnie dostępne w urządzeniach mobilnych i taką treść po prostu podyktować. Tutaj mamy całą serię pytań od pana Michała. Nie jestem pewna, czy uda nam się odpowiedzieć na nie wszystkie, ale wtedy bardzo bym prosiła o przesłanie ich na nasz adres webinar@hycron.com. Ja go wpisuję też już od razu na czacie, żeby był dostępny dla innych użytkowników, którzy ewentualnie wpadliby na swoje pytanie już po zakończeniu spotkania. Ale myślę, że mamy jeszcze czas, żeby przynajmniej na jedno z pytań pana Michała odpowiedzieć. Czyli na ile aplikacja jest do wykorzystania w zakresie firm podwykonawczych, a nie pracowników własnych? Tak jak powiedziałem, FSM posiada takie narzędzie jak SAP FSM Crowd i jest to niejako wydzielony pewien obszar funkcjonalności systemu, który oddawany jest firmom zewnętrznym, takim podwykonawcom. I tam występuje tak samo osoba, która może wykonywać planowania, a także występują technicy, którzy w ramach takiej podrzędnej jednostki wykonują zlecone im prace. Tak jak powiedziałem, ten dostęp do zleceń działa na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli takie zlecenie jest skierowane do podwykonawców, to może zostać przechwycone, a następnie później procesowane. Co ważne, technicy zewnętrzni pracują na tej samej aplikacji co technicy wewnętrzni, więc po prostu pobierają ją na swoje urządzenia mobilne wprost ze sklepu danej platformy mobilnej i wykonują tę pracę dokładnie w taki sam sposób z ograniczeniem dostępu do odpowiednich informacji właśnie wynikających z autoryzacji. I jeszcze jedno pytanie od pana Michała. Jeżeli mamy podwykonawców o podobnych kompetencjach, ale różnych cenach wykonania serwisu, czy funkcja wspierania marżowości ma wbudowany mechanizm preferowania tańszego z nich? Doczytam sobie to. Jest to ostatnie pytanie tutaj na naszej liście. Ma wbudowany mechanizm preferowania tańszego z nich. Nie ma takiej funkcjonalności, która by preferowała tańszego z podwykonawców. Tak naprawdę nie na tym też polega uberyzacja, o której mówi, która stoi za SAP FSM. Chodzi o to, aby ten dostęp był otwarty. I teraz, jeśli mamy połączenie odpowiedniej marży naszych podwykonawców, ale też odpowiedniej jakości, no to myślę, że to rozwiązanie niejako samo się broni i taka współpraca jest wtedy też przez taką firmę odpowiednio kontynuowana. Tutaj pojawił się jeszcze jeden element pytania zadanego przez pana Michała, mianowicie na ile aplikacja jest do wykorzystania w zakresie usług, które
wymagają różnych umiejętności i w sumie ja sama mogę odpowiedzieć na to pytanie, tak, oczywiście, jak najbardziej z tego względu, że chociażby w tym widoku koordynatora serwisu mamy wskazanych wszystkich techników dostępnych, zajmujących się danym urządzeniem i każdy technik może zostać, że tak powiem, otagowany w zależności od posiadanych kompetencji, umiejętności, w zależności od chociażby języka, którym się posługują, więc jak najbardziej można coś takiego zrobić i to jest właściwie definiowane na etapie modelowania tego procesu wspólnie z klientem. A z kolei jeśli chodzi o usługi, których czas trwania i nakłady są trudno parametryzowalne w zakresie długości trwania serwisu i nakładów materiałowych, to jest coś, czemu po prostu należałoby się wspólnie z klientem przyjrzeć, tak? Czy istnieją jakieś, że tak powiem, jakieś dane, na podstawie których również można by ten proces w odpowiedni sposób zamodelować i ułożyć tak, żeby był on z jednej strony wygodny dla technika, tak, z drugiej strony wygodny dla klienta, a z trzeciej strony również opłacalny. Tak, więc po prostu należałoby się temu dokładniej przyjrzeć i myślę, że zachęcamy tutaj do kontaktu. Jeśli chciałby Pan uzyskać więcej informacji, to Mariusz, myślę, że pochyli się nad tym problemem. Ja ze swojej strony chciałabym może dodać jeszcze taką jedną dobra, to w takim razie może udzielę Tobie głosu i powiem jeszcze coś na... Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak, bardzo chętnie pomogę. Panie Michale, dziękuję za tyle pytań. Myślę, że tutaj mamy pole do tego, aby móc sobie też dłużej na ten temat porozmawiać. Kontakt do nas tutaj jest dostępny, więc zachęcam i będziemy mogli te wątki związane z serwisem i możliwościami FSMA pogłębić. Tak, ja ze swojej strony chciałabym dodać, że mimo, że nie pojawiły się żadne pytania do mojej części, jeżeli ktoś byłby zainteresowany wynikami badań, które zaprezentowałam, mówię tutaj o wynikach badań Microsoft, Gartner, American Express i Harvard Business School, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany otrzymaniem tych informacji, tak, na czym w ogóle bazowałam, z jakich lat te dane pochodzą, to również polecam się do kontaktu. A ja przypominam, że jeżeli odpowiednie pytanie przyjdzie Państwu do głowy, tuż zaraz po spotkaniu, jak to się czasami zdarza, można przesłać je na adres, który wypisałam tutaj na czacie, webinars@hycron.com, a my, nasi eksperci, postarają się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Także na dzisiaj to już wszystko, a ja tradycyjnie zapraszam na kolejną, tym razem ostatnią już odsłonę Hycron Time Webinars, która odbędzie się jak zwykle we wtorek o 13:00. Paweł Polański i Karolina Bergs opowiedzą podczas tego spotkania o rozwiązaniach finansowych przygotowanych w ramach strategii Hycron Time. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za dużą aktywność na czacie podczas zadawania pytań. Dziękuję prelegentom i do zobaczenia za tydzień.